Dzień dobry wszystkim. O, teraz widać moją twarz, jest tak jak powinno być. W poprzednim filmie dostałem komentarz, że stary Legun maskuje lepiej niż druga generacja, czyli ten Tropik jest lepszy niż aktualna wersja. Nie zgadzam się z tym. Mam dzisiaj ze sobą czapki w starym Legunie, nowym Legunie oraz we fleku. I zrobiłem parę przebitek tego kamuflażu na przestrzeni ostatnich 2 lat i teraz Wam po prostu pokażę. Według mnie najlepiej z tego wszystkiego wypada Legun nowy. O ile jak patrzę na te czapki tak normalnie, nie przez ekranik, to większej różnicy pomiędzy nowym Legunem a starym nie widzę. Po prostu jeden się lepiej sprawdza w jednym przypadku, a drugi w drugim. Ale jak patrzę na miniaturkę przez kamerę, to ja nowego Leguna praktycznie w ogóle nie widzę. Miesza mi się z całym tym tłem. Stary Legun trochę jest widoczny. Co prawda lepiej się komponuje z trawą, ale nadal go troszkę widzę. Flektarn lepszy od nowego Leguna, starego Leguna, ale ciągle jest troszkę widoczny. Właśnie tak Wam polecam w ogóle oglądać kamuflaże. Zauważyłem, że to jest całkiem niezła metoda. Mrużymy sobie oczy. Tak po prostu robimy takiego, jak ten gość z tą karteczką. I w tym momencie możemy zauważyć, który kamuflaż troszeczkę lepiej rozbija kontury. Oraz, no właśnie, możemy robić miniaturki. Albo jakieś stop klatki. I w tym momencie mamy troszeczkę lepszy pogląd na to, jak kamuflaż działa. Tutaj mamy liście. No i co? Tutaj to jest no-brainer. Ewidentnie. Nowy Legun praktycznie stapia się z otoczeniem. Stary Legun troszeczkę się odcina. No i Flektarn też troszeczkę się odcina, nawet troszkę bardziej. Oczywiście pamiętajcie, że teraz to, co tu robię, no to jest kładę coś na ziemi, stoję blisko tego i mimo tego, że stoję blisko, to już się miesza. To jest już naprawdę, ja uważam, że to jest już dobry wynik. A, no i nie zapominajmy, to co ja teraz robię, te obserwacje, to jest dla kamery, no to jest dwuwymiarowe. W 3 wymiarach robi się jeszcze lepiej. Teraz sprawdzimy sobie na piasku. Z igliwiem. Stoję troszkę z boku, żeby swoim cieniem mnie tak nie zasłaniać. Według mnie stary Legun tutaj przegrywa. Nowy Legun z flekiem w sumie na ekranie, na tej miniaturce ekranu GoPro powiedziałbym, że są ex aequo, ale jak na nie patrzę na żywca, no to Flektarn przegrywa. I znowu Legun wygrywa. I to ile to jest już? 3-0. O, tam są jeszcze jakiś zacieniony zagajnik, tam jeszcze sobie obejrzymy. No i teraz jesteśmy w ciemnym zagajniku i tutaj nieważne, czy patrzę przez ekranik, czy patrzę po prostu na te czapki bezpośrednio, nowy Legun wygrywa. Stary Legun jest troszkę za jasny i troszkę za zielony, czy za jasno-zielony, a natomiast Flektarn jest zdecydowanie za ciemny. Chyba i tylko tyle jest za ciemny. Jakby był jaśniejszy, to podejrzewam, żeby tutaj sobie spokojnie poradził. Chociaż pamiętajmy, że Flektarn jest pomyślany do lasów iglastych. On w lasach sosnowych, szczególnie jesienią, to po prostu jest wymiatacz. Tutaj mamy las typowo mieszany i tutaj po prostu widać bezapelacyjnie, że nowy Legun świetnie się maskuje, a stary Legun troszeczkę się odcina i tak samo Flektarn. No tutaj jeszcze szybki test na trawie. Można powiedzieć, że Leguny wypadają podobnie, a wygrywa Flektarn, co jest zaskakujące. No to taki rzut z daleka na 3 kamuflaże. Flektarn, Multicam, Legun. Jak widać, Legun bardzo ładnie się sprawdza i z tych 3 kamuflaży akurat w tym terenie, gdzie mamy las liściasty, to znaczy dużo liści, 0 igieł i trawa, chyba Legun wypada najlepiej. Flektarn jest trochę za ciemny, a Multicam trochę za jasny. Więc podsumowując, tak jak mówiłem wcześniej, testy robiłem z bardzo bliskiej odległości, więc wyobraźcie sobie, co jest na większych dystansach. Giwera jak gajowy.
Dzisiaj trenowałem z ekipą airsoftową, bardzo doświadczoną, która mogła mi powiedzieć, jak ten kamuflaż się komponuje na większych dystansach, co o nim myślą. No i może nie jednogłośnie, bo nie wszystkich pytałem w sumie, ale kilku z nich powiedziało mi, że jednak ten kamuflaż bardzo dobrze się miesza z otoczeniem. No cóż, ja się cieszę. Można powiedzieć, że to jest takie ładne podsumowanie do tego całego mojego testu, który zrobiłem. Dziękuję za obejrzenie. Do następnego.